Cześć, tu Przemek. Dzisiaj zabieram Was w miejsce, które zaskoczyło mnie swoim pięknem. Ale po kolei. Piękna jurajska jesień leniwie pokazywała swoje oblicze, a ja planowałem moje pierwsze, prawdziwe wyjście w góry od ponad 5 miesięcy. Po przeczytaniu opisu przewodnika beskidzkiego Radka Szczepanka, za cel swojej podróży obrałem 3 kopce wiślańskie. Szczyt miał być niewysoki, szlak łatwy, ale za to malowniczy. A założeniem było poczucie górskiej jesieni, przetestowanie moich obecnych możliwości oraz spędzenie pięknego czasu w górskim terenie. Pełen optymizmu i nadziei na udaną wyprawę pędziłem więc do Brennej. Po 2,5-godzinnej jeździe w pięknym słońcu dotarłem na parking Brenna Leśnica i ruszyłem za zielonym oznakowaniem. Szlak na początku prowadził przez las i rzeczywiście okazał się łatwy, a ja w miarę szybko dotarłem do miejsca, gdzie zaczęły się pierwsze piękne jesienne widoki. Po chwili odpoczynku ruszyłem dalej, ponieważ w planie miałem posiłek w telesforówce i zejście na parking jeszcze przed zmrokiem. Szlak powoli piął się do góry, czuło się zapach grzybów, a ja mogłem podziwiać piękne, jesienne kolory. Szczególnie przypadła mi do gustu polana widokowa, która jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo widokowa. Some say love takes a heavy load, helps someone make the burden light, teaches you not to hold too tight. You and I have come a long way together. You and I got a long way to go. You don't have to ask me now and never. Po krótkim marszu dotarłem na szczyt, którego wysokość to 810 metrów nad poziomem morza. Ciekawostką jest to, że góra leży na styku granic 3 miejscowości: Wisły, Brennej i Ustronia. Kolejną ciekawostką jest to, że przed laty 3 kopce wiślańskie nazywano Malinką. Z samego szczytu widać niewiele, ale jeśli skierujecie swoje kroki do schroniska, to będziecie mogli napawać się naprawdę pięknymi panoramami. Góra kusi widokami m.in. na Skrzyczne. Tak jak wspomniałem, w planie miałem zjedzenie posiłku w schronisku w otoczeniu przepięknych widoków. Jednak niestety nic z tego nie wyszło, ponieważ okazało się, że schronisko jest czynne w wybrane dni tygodnia, a ja wcześniej oczywiście tego nie sprawdziłem. No cóż, obszedłem się smakiem i lekko zawiedziony ruszyłem w kierunku parkingu. Podsumowując wyjście z Brennej na 3 kopce wiślańskie, mogę stwierdzić, że to idealna wycieczka na popołudnie z pięknymi widokami. Ze szlakiem powinny poradzić sobie osoby w miarę sprawne, a tak naprawdę to nadaje się on na idealne, lekkie wybieganie. Można również pokusić się o zrobienie pętelki i udać się w kierunku Białego Krzyża. Mam taki plan na jakiś zimowy wypadzik, bo zima w Beskidach jest odjazdowa. Polecam Wam odcinek z Wielkiej Raczy, a tymczasem mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, nie siedźcie w domu, tylko idźcie w góry. Ciao!